Siemaneczko, z tej strony Habi i witam was w kolejnym materiale, tym razem w klimacie Halloween. Nowa aktualizacja do Stanów już jest praktycznie za rogiem i powiem wam szczerze, że szykuje się jeden z największych halloweenowych eventów w historii tej gry. Mamy nowe boksy, nowe skiny, przecieki o nowym nożu, a do tego specjalny Star Trek AKR-12, który może się stać jednym z najrzadszych w całej grze. Ale to nie wszystko, bo oprócz tego mamy masę nowych zmian systemowych, nowych funkcji, no i przede wszystkim powrót halloweenowej atmosfery, której wielu graczom, jak i mi, oczywiście brakowało. Także jeśli jarać się nową aktualizacją tak samo jak i ja, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem i pamiętajcie, że na moim Discordzie codziennie rozmawiamy o tym, co w najnowszej aktualizacji Halloween, a także dzisiaj na streamie o 21 na TikToku będziemy o tym rozmawiać. Link macie w przypiętym komentarzu, a teraz zaczynamy. Na sam początek chciałbym was niezmiernie zaprosić o 20:30 na streama do Angelki na Twitcha, iż będziemy tam komentować oczywiście jej mecz w CS-ie. Link do wszystkiego macie w przypiętym komentarzu, a teraz lecimy. I na start musimy pogadać o boksach, bo to one zawsze robią największe emocje. W tym roku halloweenowym mamy aż 3 różne boksy. Pierwszy to boks podstawowy, w nim znajdziemy przedmioty raczej prostsze. Część z nich będzie czasowa, część stała. To jest taka opcja dla graczy, którzy po prostu chcą poczuć event, ale nie chcą zbytnio inwestować zbyt dużo czasu ani golda. Drugi boks to jest wyższy poziom, boks premium. Tutaj nie ma żadnych przedmiotów czasowych, wszystko oczywiście co wypadnie zostaje w naszym ekwipunku. Drop jest lepszy, nagrody bardziej atrakcyjne, a szansa na coś cennego znacznie wyższa. No i trzeci, boks legendarny, to jest creme de la creme, jeśli chodzi o halloweenowe aktualizacje. Z niego mogą polecieć noże, Star Treki, najrzadsze skiny. To właśnie te boksy będą napędzać rynek po evencie i to one sprawią, że gracze będą siedzieć po nocach i grindować punkty, tak jak na przykład ja. I to, moi drodzy, najważniejsze. Każdy boks, oczywiście, każde otwarcie, każde zadanie, każde wykonamy i nas oczywiście przybliży do głównej nagrody. A ta nagroda, no to właśnie, o niej za chwilkę powiemy. A największą nagrodą eventu to oczywiście będzie kosa, ale co najważniejsze, będzie najprawdopodobniej też M16 w Star Treku. Oczywiście to nie jest nowa broń, ona w grze jest oczywiście już od dawna, wszyscy ją znamy i wiemy, że potrafi zrobić robotę, a ja, moi drodzy, nią często gram. Ale w tym evencie mamy coś wyjątkowego, specjalną halloweenową wersję w Star Treku. Żeby ją zdobyć, najprawdopodobniej trzeba będzie dobić, tak jak i oczywiście przy AKR-12, 225 000 punktów eventowych. Powiedzmy sobie wprost, to nie jest nagroda dla każdego. To jest nagroda dla graczy, którzy albo naprawdę dziesiątki godzin spędzą w tym evencie, albo zainwestują po prostu solidną ilość golda. I właśnie dlatego ten skin może stać się jednym z najrzadszych przedmiotów w całej grze. Po evencie jego cena może tak naprawdę praktycznie, że kosmicznie wystrzelić, bo wielu graczy faktycznie będzie w stanie go zdobyć. I to właśnie przypomina nam sytuację sprzed tak naprawdę pierwszego eventu halloweenowego. Wtedy wielu graczy mówiło, nie ma sensu tego wbijać, za dużo roboty, tam za dużo czasu. A dzisiaj, moi drodzy, te naklejki, te skiny są warte naprawdę sporo. Może tak samo będzie z M16 w Star Treku, kto wie. Teraz wielu odpuści, a za rok czy tam 2 wszyscy będą żałować. Dlatego jeżeli macie czas i cierpliwość w nadchodzącym evencie halloweenowym, to, moi drodzy, warto spróbować, bo to będzie naprawdę skarb w przyszłości. Ale Halloween to nie tylko oczywiście M16. W plikach gry znaleziono przecieki o nowych nożach. Tak, dokładnie, nie przesłyszeliście się, o nowych nożach. Najprawdopodobniej dostaniemy jeden nowy nóż z kilkoma wariantami skinów i tutaj wchodzi motyw przewodni, yokai. Dokładnie, moi kochani. Dla tych, którzy nie wiedzą, yokai to demony, duchy i straszne stwory z japońskich legend. I w sumie tak naprawdę to bardzo dobrze pasuje, bo w końcu nowa mapa Hanami sama w sobie jest osadzona w takim japońskim klimacie. Wyobraźcie sobie, że noże, skiny i charmsy w stylu masek demonów to będzie wyglądało po prostu genialnie. I już widzę w sumie, że ludzie będą się ścigać, żeby zdobyć te przedmioty, charmsy, naklejki, ramki. Wszystko, moi drodzy, wskazuje na to, że dostaniemy pełen zestaw halloweenowych dodatków. I to jest też coś, co później na rynku robi się bezcenne, no bo jak wiecie, wszyscy później będą mogli sobie spojrzeć na noże z poprzednich edycji. Hype na nie zawsze był ogromny, a ceny po evencie potrafiły iść naprawdę mocno w górę. Tak samo jak i w aktualizacjach oczywiście zimowych, szczególnie gdzie M9 Bayonet Frozen kosztował naprawdę dużo.
No to tak samo tutaj w eventach halloweenowych, tak jak na przykład te naklejki, które kosztują po 8, po 20, po 30 tysięcy golda, tak samo oczywiście mogą pójść w górę. Więc w tym oczywiście evencie trzeba będzie dorzucić do pieca i moi drodzy, te misje gdzieś tam przygrindować. No i teraz przechodzimy do mapy Hanami. Jak wiecie, Hanami zastąpiła mapę Sakura, która została usunięta z gry i powiem wam, że w sumie to była bardzo dobra decyzja, bo Sakura, no szczerze mówiąc, była piękną mapą, ale miała swoje problemy, była za duża, zbyt skomplikowana dla niektórych graczy, w sumie dla większości, która nie była na takim poziomie elity legendy, choć i tam się zdarzały problemy. Była po prostu, moi drodzy, mało grywalna, szczerze mówiąc, ale Hanami to jest w ogóle coś zupełnie innego. Jest zdecydowanie mniejszą mapą, dynamiczniejszą, lepiej pasuje pod esportowe zagrywki i pod szybsze rundy. I to, moi drodzy, właśnie na Hanami teraz dostać halloweenową wersję będzie jeszcze prościej. Na mapie już pojawiły się tabliczki z oczywiście napisami Coming Soon, pojawiła się maska Akumy, co jest, moi drodzy, nawiązaniem do takiego eventu na Sakurze Halloween, który był kilka lat temu, a ceny z tego eventu naprawdę skoczyły do góry. No i słuchajcie, halloweenowa wersja mapy Hanami będzie miała ciemniejszy klimat. W sumie to tak jak na każdej mapie. Czy to na Raście, który oczywiście był, czy to na Sakurze, czy to oczywiście na innych mapach, to oczywiście będzie ciemniejszy klimat. Ozdoby, lampiony, dynamiczne elementy i powiem wam, że ja w sumie nie mogę się doczekać, bo to sprawia, wiecie, takie, że mapa nabierze totalnie innego kolorytu i zdecydowanie innego charakteru. A pamiętam, moi drodzy, jak grałem na Sakurze w trybie halloweenowym, ludzie potrafili siedzieć w kątach i kampić przez całą rundę. Hanami w sumie na szczęście daje coś zdecydowanie innego, bo mapa jest szybka, szybkie wyjście na mida, szybkie strzały, natychmiastowa akcja. Dodajcie w ogóle do tego klimat Halloween i mamy tak naprawdę przepis na najlepszą mapę eventową w historii Standout 2. Czajcie to? Więc my przejdziemy do kolejnego tematu. Nowe tryby w Halloween. Jak wiecie, w Halloween, moi drodzy, to przede wszystkim nowe tryby gry. Na 100% możemy się spodziewać, że pojawią się nowe tryby, bo twórcy robią to co roku. I pytanie tylko, jakie te tryby, Habi? Ostatnio mówiłeś, że będzie rabunek i był rabunek. Ostatnio mówiłeś, że będzie to i było to. No i moi drodzy, słuchajcie, spójrzmy w ogóle wstecz. Jak to wyglądało na przykład w 2019 roku? Mieliśmy zombie mode na mapie Rask. Ten, kto, moi drodzy, grał, ten pamięta, bo słuchajcie, tam prosta logika była. Biegałeś, uciekałeś przed zombie, serce biło jak szalone, to ogólnie był absolutny hit i ja jako gracz w tamtym momencie mega się jarałem takim trybem. W 2020 roku totalny chaos, czyli zrzucanie dyniami do kosza, walka baseballówkami, moi drodzy, zabawa była po prostu niesamowita, a klimat pasował idealnie i tutaj bardzo bym się nad tym pochylił, bo naprawdę to był fajny tryb i naprawdę fajnie można było na nim pograć. Jakoś, no nie wiem, najbardziej chyba mi się podobał z tych wszystkich trybów, jeśli chodzi o to, bo był naprawdę ciekawy. No i słuchajcie, na mapie Sakura też mieliśmy motyw zombie, jumpscary, ucieczki, adrenalina, ogólnie działo się naprawdę sporo, a w 2022 i 2023 dostaliśmy specjalne małe mapy pod Halloween, gdzie wcielałeś się tak naprawdę w ostatniego ocalałego i miałeś do dyspozycji minigana z nieskończoną amunicją, zombie atakowały falami, a ty po prostu próbowałaś przetrwać jak najdłużej. I to było piękne, to była, moi drodzy, no chyba jeden z bardziej epickich trybów w historii eventów. No i słuchajcie, i właśnie dlatego w tym roku spodziewam się czegoś naprawdę dużego. Może zombie mode wróci, może wróci koszykówka z dniami, a może po prostu dostaniemy coś zupełnie innego. Bo w trailerze, moi drodzy, widać było często motywy rabunku, terroryści kradną, tak jak wcześniej mówiłem, co te próbują ich powstrzymać i tak dalej. Jakby tutaj jest naprawdę wiele możliwości. A teraz wyobraźcie sobie, że jest totalny miks. Bronisz sejfu z kasą, a nagle przy terrorystów wbija się horda zombie, po prostu brzmi totalny chaos, nie? Ale no, słuchajcie, tak jest właśnie z Halloween i powiem wam szczerze, że ja najbardziej czekam na ten tryb, bo to w sumie one robią największą robotę. Skiny tam są skinami tak naprawdę, ale takie tryby robią największą robotę. Jeśli też czekacie na takie tryby, zostawcie łapkę do góry, a przechodzimy do kolejnego tematu. Sezon 10 i krótsze mecze, moi drodzy, ale musimy też pamiętać o tym, że wszystko to dzieje się w ramach sezonu 10 i tutaj
Sezon 10 to tak naprawdę wielki eksperyment X, normalnie jak Subject X, które też oczywiście mieliśmy jako tryb Halloween. Najważniejsze zmiany to oczywiście było zmiana oczywiście ilości rund do 8 w matchmakerze i oczywiście 6 w rozbrajaniu. Moi drodzy, powiem wam szczerze, że ta zmieniła się gra na lepsze pod względem tego, że po prostu ludzie aż tak często jak wcześniej to było, nie wychodzą, bo mecze są ogólnie szybsze, mniej ludzi wychodzi w trakcie meczu, a do tego można zagrać kilka gier więcej. Sam to widzę po streamach, które prowadzę codziennie o 21 na TikToku, więc oczywiście was też tam serdecznie zapraszam. No i słuchajcie, Halloweenowy event to będzie prawdziwym testem, takim podsumowaniem, bo jeśli gracze polubią takie krótkie mecze właśnie i jeszcze dodając ten tryb halloweenowy, no to po prostu twórcy zdecydują się to wszystko zostawić. A my przejdźmy do historii eventów i sprawdźmy, co możliwe, że nas czeka. Żeby to wszystko zrozumieć, musimy spojrzeć wstecz. Pierwszy Halloween stanowa proste pumpki, kilka, moi drodzy, skinów w klimacie Halloween. Wtedy nikt się nie spodziewał, że to te naklejki będą aż tyle warte. Potem kolejne lata, coraz większe eventy, aż w końcu noże i charmsy. Często po prostu były osmażane kotlety, a często to były gdzieś tam nowe, niesamowite właśnie skiny, jeśli chodzi o Standoff 2. Ale w zeszłym roku to było totalne rozczarowanie. Wszyscy mówili, że to był najgorszy event Halloween w historii całej gry. W sumie ja też tak odczułem, patrząc na to, jak to wszystko wyglądało. No i właśnie dlatego w 2025 roku dostajemy możliwe, że największy event w historii Halloween. Twórcy chcą nam wynagrodzić poprzednie wpadki i pokazać, że Halloween w Standoffie to może być coś epickiego. To jest, moi drodzy, jak cykl. Od skromnych początków, przez kryzysy, aż do wielkiego powrotu. I na koniec coś związanego z ekonomią, moi drodzy, gry Standoff 2, bo, moi drodzy, Halloween zawsze mocno miesza na rynku. Naklejki to jest pewna inwestycja. Może pamiętacie naklejki z 2019 roku. Można było je, moi drodzy, kupić za 400, a dziś chodzą po grube tysiące. Słuchajcie, no tak samo shibi, jakieś tam oczywiście charmsy, boxy od razu po evencie spadają, bo ludzie sprzedają w panice, ale później ich ceny, moi drodzy, po prostu wracają w górę. Nowe Yoki skiny, moi drodzy, moim zdaniem będą rosły, bo ten klimat pasuje tylko i wyłącznie do Hanami oczywiście i raczej nie zobaczymy już ich po prostu w przyszłości. I to jest najważniejsze. Nie sprzedawajcie wszystkiego od razu, bo to jest najczęstszy błąd. Ludzie sprzedają w panice, a potem żałują, że ceny poleciały w górę. Lepiej, moi drodzy, poczekać, przemyśleć i wtedy zadecydować, bo tego, moi drodzy, później, jak wiecie, odwrócić się nie da. I to by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym materiale. Halloween aktualizacja 2025 w Standoff 2 zapowiada się na największy event w historii. 3 boxy, nagroda w postaci Satraka, nowe noże, nowe oczywiście skiny Yokai, halloweenowa wersja map Hanami, zupełnie, ale to zupełnie nowe tryby i ogromne emocje. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, co wy planujecie zdobyć, czy to jakieś boksy, czy noże, a może jednak będziecie walczyć o tą unikatową F16, która najprawdopodobniej będzie w halloweenowym evencie. Moi drodzy, ja będę oczekiwał i testował wszystko na streamie, więc wpadajcie o 21. Pamiętajcie też o Discordzie, tam codziennie, moi drodzy, gadamy o eventach, ale także oczywiście o tym, co się dzieje w gierce. Więc, moi drodzy, ja wam dziękuję za oczywiście obejrzenie do końca. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, suba wyślijcie koledze, a ja wam życzę dobrego dnia i siłaneczko.